Witam wszystkich, słuchajcie, w ten poniedziałkowy dzień. Słuchajcie, dzisiaj filmik o Xboxie, konsolce. Totalnie mi odjechało. Kupionej, słuchajcie, na Olixie lokalnie, czyli podjechałem, zobaczyłem, wziąłem, przyjechałem. Słuchajcie, konsola kupiona od osoby. To było tak o, pojechałem po konsolkę i wyszła pani z dzieckiem na rękach, trzymając w drugiej ręce konsolę, dała mi ją, no i po prostu nie chciałem zbytnio jakoś tam tracić dużo czasu, zapakowałem ją do plecaka, przyjechałem do domu i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o kwestię odbioru zakupu na Olixie. Cena, słuchajcie, cena 120 zł. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Uszkodzenie, co było napisane w ogłoszeniu. Konsola nie działa, uszkodzony procesor i tylko tyle. Bez żadnych padów, sama goła konsola, także troszeczkę będzie problematyczne ją jakby przetestowanie, bo nie posiadam nawet zasilacza do niej. No ale zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Także to będzie, słuchajcie, umówmy się, pierwsza część o tej konsoli. Spróbuję ją rozebrać, zobaczymy sobie, jak ona wygląda w środku. Najpierw ją za chwilę obejrzymy sobie tak o tutaj z zewnątrz. No i co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, jaka to jest wersja. Słuchajcie, dostałem komentarz od Sebastiana, czy to jest wersja E. Powiem szczerze, nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego może być śmiesznie w tym filmiku i nie mam takiego skilla, takiej wiedzy, jak ma, słuchajcie, no wiadomo kto, wielki elektronik, on się specjalizuje w tych konsolkach, także zobaczymy, jak to będzie, nie? Słuchajcie, sama konsola, obejrzyjmy ją sobie z tej pozycji. Tutaj wchodzi zasilacz i powiem wam szczerze, że ja już totalnie wypadłem z rynku konsol. Kiedyś byłem maniakiem, powiedzmy to sobie szczerze, konsol. PSX, Xbox, Sega Dreamcast i tak dalej. Już nie wspomnę tam daleko, daleko wstecz o Amigach, Sega Saturn i tak można by jeszcze wspominać, nie? Słuchajcie, nie mam zasilacza. To pierwsza rzecz, o której wspomnę. Stricte do tej konsolki. Jeżeli chodzi o wyjścia tutaj z tyłu, no to wygląda to następująco. HDMI-O, czyli pod telewizor, SPDIF pod sprzęt muzyczny, wiadomo, HDMI. Tutaj dwa USB-ki do podłączenia tej całego systemu Xboxa, kamerki. Słuchajcie, Ear Out, szczerze mówiąc, nie jestem pewny, do czego to jest. Czy to jest jakiś czujnik do pilota, tak? Czujnik podczerwieni, że możemy sobie podłączyć gdzieś na konsolce, wystawić to. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, o co chodzi. Oczywiście wejście LANowe do podłączenia sieci. Słuchajcie, tutaj blokada Kingston, czy jak to tam się zwie. No i słuchajcie, plomba gwarancyjna, która jest zerwana. Także nie wiem, czy ta konsola trafiła gdzieś do serwisu, tam stwierdzili uszkodzony procesor, czy gdzieś ją tam otwierali. Nie mam zielonego pojęcia, czy może ktoś tam, nie wiem, w rodzinie ją rozbierał. Tak się zastanawiałem w ogóle, kto na tej konsoli grał, skoro odebrała pani z dzieckiem. Czy to po prostu może jej mąż lubiał sobie na konsolce pograć? Wiecie, o co chodzi? Czy może dzieci jakieś starsze też jeszcze miała? Nie wiem. Także jak będziemy ją rozebrać, to może się tutaj dużo fajnych, ciekawych rzeczy wydarzyć. Jeżeli chodzi o etykietę, no to wersja, słuchajcie, 1540. Cokolwiek to niektórym mówi, a pewnie dużo mówi. Mi na razie totalnie, mówię wam, ja jestem laik totalny, zielony w tych tematach, także mówię, może być wesoło i śmiesznie. Tutaj jakieś numery seryjne. Jeżeli chodzi o boki, słuchajcie. Aha, tu jeszcze coś takiego jest. Tu jeszcze jest USB. To? Co? Nie wiem, co to jest. Szczerze mówiąc. Aha, to jest przycisk. Power, tak? Czy co to jest? Do parowania pada?
Ale będzie, kurde, śmiesznie, dobra. Jeżeli chodzi o przód, front, no to mamy, kurczę, tutaj wkładanie płyt, to chyba jest przycisk podświetlany, czy co? Ja totalnie w ogóle... Nie, tutaj chyba jest przycisk na górze? Nie wiem, jak on się włącza, czy tutaj, czy po boku tym przyciskiem, ale wygląda na to, że tutaj tym z boku jakby się ją włączało. Dobra, nieważne, na razie w tej części to będzie tylko takie coś, pokazanie wam jak to wygląda, otworzenie jej i jak już się dostaniemy do płyty, no to wtedy sobie obejrzymy tą płytę, zastanowimy się, co tak naprawdę tutaj mogło zostać uszkodzone. No szkoda, że nie mam zasilacza, bo dużo mógłbym już na wstępie teraz twierdzić, podłączyłbym zasilacz, zobaczył, czy ona się włącza, czy nie włącza. No trudno, pomyślimy. Może jakieś tanie zasilacze będą gdzieś na Oliksie we Wrocławiu do tej konsoli, to wtedy mógłbym pomyśleć nad zakupem. Jakby kosztował zasilacz 3 dychy, no to jeszcze bym tutaj się skusił. Właściwie to nawet nie wiem, czy tutaj wchodzi AC 240V, czy po prostu jak się podłącza ten zasilacz, bo to domyślam się, że będzie jakaś kostka, tak jak w laptopach, czy tutaj już wchodzi, nie wiem, plus 12? Napiszcie też w komentarzu, doradźcie mi, bo chcę też troszeczkę z wami jakby kooperować. No i dobra, słuchajcie, spróbuję sobie tą konsolę otworzyć. Nawet powiem wam szczerze, nie patrzyłem żadnego filmiku, jak to się otwiera, także lecę na żywca. Widzę, że tutaj jest na pewno jakoś łączona. Idzie tak. Od czego zacząć? Nie mam pojęcia. Nie chciałbym też tutaj nic spierdzielić. Dlatego chyba najlepiej by może by było, jakbym sobie jednak zapuścił jakiś filmik, który by pokazał, jak tą konsolę się otwiera. Co sądzicie? No ale tu widać, że to jest jakby ta część. No tutaj są jakieś takie pewnie zatrzaski, podejrzewam. Używam takiego, słuchajcie, sprytnego narzędzia. Albo najlepiej by było użyć, wiecie czego, tych kostek, kurde, gitarowych. O, tu już mi chyba coś puściło. Tak jest, tu już mi puściło. Słuchajcie, ja używam też takich kostek gitarowych. I one są nieraz bardzo użyteczne, przydatne przy otwieraniu różnych rzeczy. No, mocne to jest, powiem wam, że to jest mocne. Nie wygina się jakoś tak specjalnie. Tu jeszcze gdzieś miałem taki fajny plastikowy do podważania. Nie wiem, w którym miejscu są zatrzaski, nie? O, tu już coś poszło z tej strony. O, kostka mi wpadła do środka. Haha. Dobra, słuchajcie, z tej strony jakby podważyłem troszeczkę. To będzie góra konsoli. Teraz zobaczmy sobie tutaj. Wow, ale te są zatrzaski, no. Widzicie? Te zatrzaski, kurde, powoli schodzą. Nie chciałbym tutaj żadnej jakiejś tasiemki uwalić. Dobra, słuchajcie, z tej strony mi fajnie schodzi. Już nawet coś się tam otwiera. Teraz co? Gdzieś tutaj bok, tak? Mówię, kostki się przydają, bo one fajnie blokują, żeby to się nie... Ej, tu można wyciągnąć tą kratkę z boku. Co też uczynię. Nie, to jest genialne, powiem wam, to jest świetne do otwierania takich, kurde, obudów. Dobra, spróbuję teraz tu są zatrzaski, już czuję, widzę.
Mhm. Dobre to jest. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że to do otwierania, podważania plastików genialne. Dobra, jakoś kurde to dostajemy się powolutku. No i widać, że ona jest tutaj łączona. Ups! Następny zatrzask. Teraz tutaj muszę uważać. No widzicie, te zatrzaski, nie chciałbym, żeby one mi się z powrotem, to także zablokuję sobie kostką. Słuchajcie, tu pewnie będzie następny zatrzask. Patrzę się, czy nie ma żadnych śrubek. Tu są jakieś dwa otwory, ale nie widzę śrubek w tym. Także możliwe, że tutaj już ktoś... Nie wiem, czy to jest jakaś zaślepka. Dobra, słuchajcie, postaram się teraz ją postawić, bo już mi góra trochę zeszła. Ta strona. Nie chciałbym tutaj żadnych kabli pourywać. Trzyma mi tu, dobra. Trzyma mi tam. Zaraz obrócę ją na drugą stronę. Tą górę sobie troszeczkę tak o. Dobra, na pewno już mi tył odszedł. To teraz co? Gdzieś tutaj powinienem walczyć. No. Co, przedni panel? Nie wiem. Nie chcę tego jakoś katować. Ale chyba się jednak wspomogę filmikiem, bo tutaj przód już mi zaczyna stwarzać jakieś problemy, a nie chciałbym naprawdę czegoś tutaj uwalić. Dobra, słuchajcie, ja sobie wrzucę szybko jakiś filmik z disassembly Xbox One. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwileczkę wracam i powiem wam. Pewnie te osoby, które otwierały już tego Xboxa, będą się śmiały, nie? No ale mówię, nie chcę tutaj nic za bardzo uszkodzić, także wolę się wspomóc. Jak są materiały, dlaczego by nie korzystać? Wszystkie chwyty dozwolone, jak to się mówi. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę sytuacja jest prosta, bo musiałem wyciągnąć to, nie wiedziałem, że to się jakoś wysuwa tak w bok. No i tam dalej na filmiku on pokazywał, żeby teraz być bardzo ostrożnym, bo możemy, praktycznie już obudowa zeszła, możemy urwać te kable Rainbow Cable, jak on to, Rainbow Cable, jak on to mówił. No i faktycznie tutaj, kurde, już widzę, że od tego frontu, no trzeba być bardzo ostrożnym, bo siedzą te kabelki tutaj jakoś zapięte. Ja sobie jeszcze szybko rzucę okiem na filmik, jak on to odpinał. No bo mówię, tutaj przód, no jest niebezpieczny, można bardzo łatwo te tasiemki pourywać. Dobra, słuchajcie, on pokazywał na tym filmiku o tej tasiemce, no to faktycznie tutaj trzeba uważać, jak się tą budowę wysuwa. No, powiem wam, że tu jest, kurde, mega czuły punkt. Kurde, powiem wam, że no trzeba uważać. Spróbuję to jakoś odtegować. Okej, no. Udało się, słuchajcie. Ja pierdzielę, ale ta konsola jest zasyfiona. Cholera, patrzcie się. Ojuj, tego jeszcze nie było. Idę chyba, zakładam rękawice. My God. Tu jest ten... Idę po odkurzacz jakiś też mały. No, trzeba będzie to ogarnąć, bo tu jest syf taki. Nie, zakładam rękawice, bo to tutaj jest masakra lekka. Dobra, słuchajcie, zabawmy się w archeologa. Wziąłem rękawiczki. Mówię wam, tu jest... Okej, postaram się to jakoś ogarnąć.
Najpierw jakoś szczoteczką. Nie chcę tego jakoś tutaj rozsypywać. Tylko siedzi antenka. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy. No, szczoteczka, jak widzicie, nawet się przydaje. Chcę tak z grubsza ten brud tutaj ogarnąć. Żeby mi się to nie sypało gdzieś po biurku. Co to jest? Dobra, wentyl, no wentyl kurde ma średnicę, nie powiem, że nie, spory. Słuchajcie, szybko tylko sobie użyję odkurzacza. Mega fajna sprawa. Dobra, odkurzone. Tu już jest ten. Pierwszą rzeczą, jaka ciekawa, jest to tutaj jakiś panelik. No i tak, i gdzie tu jest ten przycisk? To było gdzieś tu z boku, kurde. Gdzie to było? Nie wiem. Gdzie to było? Dobra, to jest z przodu. Słuchajcie, jak się tą konsolę tutaj włącza? Którym przyciskiem? O, i teraz można sobie tutaj nawet tego delikatnie też szczoteczką jakby ten kurz ściągnąć. Tu jest taki materiał chyba. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze szybko tym odkurzaczem. Ok, no tu jest taki kurde, jak wchodzi CD-ROM materiałek, który jakby ściąga z tej płyty cały ten kurz po wejściu. No konsola jest ufajnana, nie oszukujmy się. Tutaj, co tu jest? Ja myślałem, że jakiś kurde głośnik, który nam sygnalizuje, że konsola została włączona i tak dalej. Dobra, słuchajcie, robimy coś takiego. Następną rzeczą, która będzie, to odepnę sobie tutaj tą antenę. Ok, antenka odpięta. Tu wypniemy tego kabelka z tego głośnika. Sam głośnik, co jest jakoś na zatrzaski, czy co? Pewnie jest złożony jakoś na zatrzaski. Jeżeli chodzi o tą płytkę tutaj, to mam dwie śrubki. I tutaj, no słuchajcie, tu mamy jakieś już kurde dziwne, chyba te security Torixa. No Torixa, ale nie security, bo nie ma w środku bolczyka. Także ja idę po zestaw do otwierania. Zobaczymy, czy tutaj, no tu będę musiał sobie włożyć niestety ten adapter, żeby sobie założyć odpowiednie bity. No i zobaczymy, czy w tym zestawie będą takie do tego, do odkręcania, nie? Dobra, sprawdzimy sobie, czy w tym zestawie Workzone jest taka końcówka. I powiem wam tak, tu będą takie, tyle że jeszcze mniejsze. To będzie chyba ten. Jest, kurczę, elegancko, dobra. W sumie nawet użyję go. Mam tego elektryka, nie? Super sprawa, ale chcę... To też jest spoko. Nie, ten zestaw jako całość jest naprawdę spoko. Chciałbym odkręcić. No, ręczna robótka. No i teraz uwaga, słuchajcie, biorę sobie tutaj to, kurde, śrubki.
Nie no, muszę sobie chyba zrobić taki patent jak Rafał Bielacki, śrubki do woreczków strunowych, takich malutkich. Bo zobaczcie, tu już mam dwie śrubki. Jak się odpychają, ja pierdzielę. Dobra, co on jest zamontowany pewnie na jakimś tym. No właśnie, jak on jest zamontowany? Jak jest zamontowana ta płytka, żeby też niczego tutaj nie uwalić, nie? Pewnie jest jakoś, kurde, włożona. Dobra, na razie nie będę ruszał, nie jestem pewny, także nie będę szarpał. Chyba sobie wrzucę następną część jakiegoś filmiku, który pokaże mi, jak postępować dalej. Czy tutaj gdzieś mamy od spodu śrubki? Zobaczmy sobie z ciekawości, czy pod tymi tutaj stopkami nie ma umieszczonych żadnych śrubek, bo to często tak bywa, że są. Ale nie, nie ma. To są tylko gumki zwyczajne. Tutaj jest chyba jakaś ta śrubka, bo widzę, że się ugina. No, zdecydowanie tutaj coś jest pod spodem. Także prawdopodobnie trzeba będzie, nie wiem, podgrzać hotem i tą naklejkę odkleić trochę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o front, no to tutaj mamy też jakieś raz, dwa, trzy. I one co? Są jakoś do płyty przytwierdzone. Dobra, słuchajcie, lecę dalej sobie z jakimś tam wspomagającym filmikiem. No mówię, nie chcę nic tutaj uwalić, także będę się wspomagał filmikiem z YouTube'a. Dobra, słuchajcie, to teraz polecimy sobie w taki sposób, że po prostu ja będę pokazywał filmik, którym się wspomagam. Popatrzcie się. On tak ją wyciąga. Jak ono wygląda od spodu, chcę zobaczyć. To jest... Aha, coś takiego. No dobra, słuchajcie, on ją ściągnął, czyli muszę to po prostu wyciągnąć. Postaram się też to zrobić, tak jak on pokazał. Pull up, pull up, pull up. Tylko, że ja sobie ustawię, no dobra, niech będzie w ten sposób. On tak o, tutaj, nie? It's pull up. Ok. To jest antena Wi-Fi, z tego co on tam gadał po angielsku. Mamy zdemontowaną antenkę Wi-Fi. Model 1525 Microsoft Corporation FCC ID. Po tych FCC ID można wejść na jakąś chyba tam stronkę taką fajną. I też są fajne materiały. Dobra, tu jakaś folijka. No dobra, mamy to. Lecę dalej z filmikiem. Zobaczę, jak on będzie tam dalej to rozbierał. Dobra, teraz tak oglądam dalej troszeczkę i po prostu już wiem, że ta płytka to jest Wi-Fi i Bluetooth. Po prostu tu nawet mamy 2T. Będę musiał potem sobie na filmiku zobaczyć, pod który tu było, pod Connection. Zobaczcie, bo tu mamy dwa. Connection 3 i Connection 1, a antena była jedna. Czyli tutaj jest jakby do tej płyty. No i to jest ciekawe, czy tutaj brakowało antenki? No, ktoś mógł, kurde, antenkę sobie zajumać. No nie wiem, tak tylko teraz teoretyzuję. Ale mamy dwa połączenia, nie? Na pewno jest Wi-Fi i Bluetooth. Który jest dokładnie Wi-Fi? Nie stwierdzę teraz tak. Po tutaj oznaczeniach musiałbym szukać, nie? Po tych numerach, który jest na górze, czy jest Wi-Fi, czy Bluetooth i tak dalej, nie? Czy ten Microsoft Corporation to jest Wi-Fi, czy tam Bluetooth? Też możecie napisać, jak znacie się na tyle na Xboxach, który tu jest wersja od tego, od Wi-Fi i od Bluetooth. Dobra, lecę dalej z tym filmikiem. Dobra, on, słuchajcie, pokazywał na tym filmiku, że teraz odkręca te śrubki C1, C7, C6, C8. No faktycznie one tutaj mają takie specyficzne jakby kołnierze. Także no teraz użyję już, słuchajcie, elektryka, założona końcówka. No to lecimy z tematem, nie? O, pięknie pasuje.
Ja pierdzielę, no tu są te długie śruby już. Powiem wam, że elektryk, coś pięknego. Jak to szybciutko idzie, ja pierdzielę. Trzecia, C5. O nie, wkręciła mi się rękawiczka. Dobra, C5, C6, czyli tutaj, nie? No i co mamy tutaj? C8, tą też odkręcimy. No dobra, aha, jeszcze co mamy? C3 na tej krawędzi tu. No i słuchajcie, pięknie elektrykiem zdemontowałem ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 śrubeczek. Dobra, do Niteo sobie nie pójdą. Ja się przyczepiał. Nie no, te Niteo, kurde, postawki są genialne. Dobra, lecę zobaczyć, co on będzie robił po wykręceniu tych śrub. Dobra, słuchajcie, już on pokazywał tam, że już tą pokrywę ściąga. I... Czy ja tu jakieś jeszcze... Ja! Ale są ślepy. C7 nie odkręciłem. Właśnie tak słyszę, że on mówi 8 screw, czyli 8 śrubek, a ja naliczyłem 7 i coś mi nie pasuje. Sobie myślę, kurde, jedna śrubka? No, a widzicie. Dobra, ale coś mi nie grało. Już, kurde, gdzieś miałem w głowie coś takiego, że jak 8? Przecież miałem 7 screw. Dobra, dobra, i teraz są takie coś. Tu pokazuję i tu będzie kabel. Teraz już wchodzimy do wnętrza konsoli. Jaka faza jest! Jak ja kocham konsolę! Uwielbiam konsolę. W ogóle ten temacior jest tak, kurde, fascynujący, że... Ach, coś pięknego. Odpinam teraz tutaj, tak jak on pokazywał, rękawice założone, słuchajcie. Jest dysk twardy, jest CD-ROM, jest nasz wentyl. Kurde, jak tu, tylko do góry? Okej. Do czego to jest? Aha, to jest do tego modułu. Dobra, kumam. Dobra, to jest do tego modułu. Powiem wam, że na razie jest spoko. Nie ma jakichś większych tragedii. Jeżeli chodzi o... Tutaj jest uszczelka. Taka fajna na tym wentylu. I ona, słuchajcie, ona uszczelnia tutaj ten wentyl. Czyli te powietrze jest zasysane bezpośrednio na radiator, tak? Nigdzie nie ucieka po bokach. Jest taki, wiecie, jak w odkurzaczu macie tą regulację taką, że otwieracie i zasuwacie, to dokładnie to działa na tej samej zasadzie. Jakbyście tej uszczelki nie mieli, no to wtedy nie miałoby tego cugu takiego ciągnięcia, nie? Dobra, jesteśmy we wnętrzu. Ale faza. Strasznie się jaram, kurde, tą konsolą. Nie wiem, czy powinienem, czy nie, ale powiem wam tak, dysk, jak jest dysk w ogóle zamontowany? Na jakiejś takiej podstawce. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze sobie z ciekawości zobaczę tego gościa, co on tam dalej robi, co on wyjmuje, żeby się dostać do tej płyty i tak dalej. No i co, już jesteśmy praktycznie w środku konsoli, można powiedzieć. Ale wiecie co, coś wam pokażę, tylko patrzcie się, tutaj wentyl u mnie zajechany jak cholera. Widać, że te łopatki są brudne. A teraz popatrzcie się na jego filmiku, jakie są czyściutkie łopatki. Widzicie to? Nie, tutaj kursora. Przeglądarka, tak? Aha, czyli muszę wejść na przeglądarkę. Zobaczcie, jakie on ma łopateczki. Tutaj wszystko czyściutkie. No, jest różnica i to spora. Dobra, oglądam dalej, co on będzie robił. Dobra, słuchajcie, wiecie co, powiem wam, że ten filmik jest... Zarąbiście ten koleś tłumaczy. Fajnie, powolutku. Rozumiem, co on tam mniej więcej gada po angielsku. Ale żeby gadać tak samemu, to ciężko mi by było. Także ja teraz, słuchajcie... Co? Zrobię tak, jak on mówił. Jeżeli chodzi o ten dysk twardy, no to... No popatrzcie się, no coś pięknego. Dwa tutaj te. Raz. No i kabel. Znany nam kabel, gdzieś tutaj nawet wisi mi taki podobny. SATA, tak? Serial ATA. SATA, no dobrze mówię, SATA. SATA od skrótu, nie? Serial ATA 2015 05 26. Jezu, ile to lat? 8 lat już.
Kurde, dysk Segate'a. Dysk 500 giga. Ja gdzieś tutaj, patrzcie się, z boku mam też dysk Segate'a, też Segate'a, tylko że kurde, ile? 250 giga. No to już mam 500 giga dysk. No i teraz jest takie pytanie, czy można by było włożyć dysk SSD do tego Xboxa? Ale tu by był czat. Jakaś przejściówka czy coś? Podejrzewam, że no pewnie są jakieś filmiki z modowania tej konsolki. Ale się jaram, kurde, nie, niesamowicie się jaram. Dobra, dysk można by przetestować pod PC-tem. Jesteście za? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście w ogóle, to prosiłbym was o pomoc. Jak ten dysk właśnie przetestować? Dobra, mam taką przejściówkę, tu jest zasilanie, czy co? Ale nie, to tutaj odpinam go z tego. Ale to też taka fajna ta wymyślona, nie? On jest przykręcony jakoś. Tak, 4 śrubami tutaj od spodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Które? Pasują? Pasują elegancko, dobra. Na razie go nie będę ruszał. Słuchajcie, dysk. Ile on ma obrotów? Tu pisze gdzieś w ogóle? Gdzieś na dyskach było pokazywane, napisane, ile mają dyski. No tutaj nie pisze. Wideo 2,5 HDD. Czy to może jest jakaś specjalna wersja do konsoli szybsza? Nie wiem. Ale raczej wątpię. Podejrzewam, że będzie 5200 albo 7200. Jeżeli chodzi o wersję tego dysku, no to widzicie jaka jest dokładnie. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o dysk, no to tutaj jest fajna kwestia, jak ten dysk sprawdzić Xboxowy, tak? Na laptopie czy tam PC-cie. Napiszcie mi w komentarzu, jak bym to musiał zrobić. Będę wdzięczny naprawdę za jakieś porady. No bo przetestowałem sobie ten dysk, czy on jest sprawny, czy ma jakieś bug sektory i tak dalej. Dobra, następna kwestia. No patrz, okej, lubię tego gościa, co na tym filmiku tam pokazuje, także sobie idę zobaczyć dalej, co on będzie robił. Czyli pewnie wypnie CD-ROMa, potem to. Znaczy tego to nie wyciągnę, ale pewnie zaraz będzie już się dobierał do płyty głównej. Także zaraz wracam i lecimy dalej. Dobra, chciałem jeszcze szybko zwrócić uwagę, jaki on ma dysk. Ja mam Segate'a, a teraz zobaczcie, jaki on ma. Patrzcie się na to. On ma WD Caviar. WD Caviar, WD Blue, dokładnie, tą wersję. WD Blue, 500 giga też. Także ma inny dysk. Seagate i WD, nie? Także tu taka ciekawostka, moje spostrzeżenie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, oglądałem sobie tam ten filmik, on to już tak pokazywał, że to już można złapać i do góry podnieść. Jest, okej. No dobra, to wyciągniemy sobie z tej i zaraz wam coś powiem, co on jeszcze tam powiedział ciekawego, co zrozumiałem, ale zasyfiona. Zobaczcie tutaj. Ja pierdzielę. To będzie do czyszczenia, do spa, że tak powiem, jak to mówi wielki elektronik. Słuchajcie, co on ciekawego tam powiedział na tym filmiku, że tutaj można zmodować sobie kolor tej diody w jakiś sposób. Pewnie można by jakąś, nie wiem, szybeczkę albo w ogóle zmienić diodę na inny kolor, bo to świeci na biało. No i co? I on teraz coś będzie pewnie gadał o wykręcaniu tego panelu, bo mówił o free screw. Także idę dalej go oglądać i no już mamy praktycznie płytę na wierzchu. Dobra, słuchajcie, teraz wyciągnął napęd, także ja też to uczynię. Odepnę tutaj, ok. I co, wyciągnijmy go. Wow, jeżeli chodzi o napęd, to mamy coś takiego. Model DG6M2S. Do not open disk drive. Model DG6M2S myślnik 01B. To jest Blu-ray. O kurde, no to nawet, wiecie co, to nawet fajnie posiadać, ciężkie jest, trochę waży, tą konsolkę do filmów Blu-ray, tak? Do oglądania. Tylko powiem wam szczerze, że ten Blu-ray jakoś furory w Polsce chyba nie zrobił, nie wiem. Mogę się mylić, nie jestem w temacie, ale ciekawostka, fajna informacja, że to jest napęd, słuchajcie, Blu-ray.
Także tutaj już na tym Xboxie można sobie filmiki oglądać. Dobra, lecimy dalej. Idę zobaczyć dalej, co on będzie wyciągał. No teraz to już płyta została. Dobra, słuchajcie, on już tam nie pokazał, jak tą płytę wyciągnąć, tylko po prostu obrócił na drugą stronę i pokazał, że tutaj mamy kilka śrubek, żeby to odkręcić. No wiadomo, żeby tą ściągnąć, trochę wygięta jest. Zobaczcie. Trochę jest takie U. Także nawet bym poluzował tu troszeczkę te śruby, żeby nie było takiego naprężenia. Dobra, ja na razie nie będę tego wykręcał. Muszę sobie skombinować te woreczki. No jest tutaj na pewno wygięta to. W sumie teraz jak ją docisnę, to się nawet... Ok, nie będę na razie tego ruszał. Dobra, zróbmy coś takiego. Słuchajcie, na razie nie będę jej wykręcał. Muszę sobie skombinować woreczki strunowe, takie malutkie i sobie po prostu te śrubki napiszę na woreczku, że to jest klamp. Wrzucę te 4 śruby. Obudowa. Ile tu będzie do odkręcenia? W zasadzie co? Aha, B. Słuchajcie, nie ma tutaj śrubek. Tą konsolę już ktoś grzebał, no faktycznie. B4, B2. Nie ma tych 2 śrubek. On pokazywał, że są. 2 tutaj. Tutaj chyba też brakuje. No tu powinny chyba być, tak? Czy to są te... Nie, to nie są te. Albo to są te, co wykręcałem? Te 8? Albo to są te, nie pamiętam jak to było. Dobra, mniej więcej tak o. Płyty jeszcze nie wyciągnę, nie? Ale już możemy sobie rzucić okiem. Załóżmy, czy tu nie ma jakiegoś zalania, czy tutaj ktoś topnikiem nie lał. Nie, powiem wam, że jak się patrzę na tak o, na pierwszy rzut, nie widać żadnego topnika. Nawet widać to, jak to się błyszczy, nie? Można sobie tak sprawdzać też płytę pod kamerką, pokazywać. Jedynie tylko tutaj, ale tu nie było topnika. Dobra, nie widzę, powiem tak, w ten sposób, z tej strony nie widzę żadnego tutaj zalania na płycie, które by sugerowało, że to jest problem gdzieś z podlaniem, tak? To jest na plus, można powiedzieć. Bo wierzcie mi, te podlania potrafią no nieraz zrobić totalny rozpierdziel. Ale jeżeli chodzi o spód, to już widzę tutaj po boku, zobaczcie jaki tu jest syf, że tam pod spodem już może się dziać trochę więcej, nie? Dobra, słuchajcie, ja spróbuję. Ok, porozkręcam ją do płyty gołej. Zobaczymy sobie drugą stronę. 3 śrubki tu odkręcę. Najwyżej potem będę się zastanawiał, co gdzie było. Dobra, 3 śrubki. Sobie jakoś je tutaj gdzieś z boku położę. Ok. No, płyta jest taka. Tutaj też żadnego zalania nie widzę. Czyli jest dobrze. Co tu mamy za układ? Jakiś układzik. Tu jest na szczęście prosto to do wyciągnięcia. Proste. No najtrudniejsza to jest ta tasiemka, tak szczerze mówiąc. Jak na razie taka kurde była no dosyć niemiła. Trzeba było uważać. Dobra, tak o. Śrubek tutaj nie mam. Jak ta płyta teraz jest przykręcona do tego? Tym klampem tylko. Dobra, ja sobie zrobię w ten sposób. Odkręcę śrubę od klampa. Po przekątnych najpierw. No, daje rady. Słuchajcie. Dał rady. Dobra, to teraz tego klampa sobie
powolutku zdemontuję te 4 śruby i prawdopodobnie ta płyta już wyjdzie, bo tutaj żadnych śrubek nie widzę, tak szczerze mówiąc. Także napiszcie w komentarzu, czy tu powinny być. No znaczy tutaj na pewno powinny być, z tego co w filmiku widziałem. A zaraz sobie rzucę szybko okiem na to, jak ono wraca ją do góry nogami. Ile tam tak faktycznie było pod spodem śrubek. Dobra, od klampa mamy 4 śrubki. Żeby nie pomylić, to je wrzucę tak, żeby się skleiły 4 na raz. I teraz tak o. Tutaj pod spodem nie mam już żadnych śrub. Tak naprawdę tą płytę już powinienem wyciągnąć z tego. Tylko właśnie, jak to się teraz wyciąga? Tu mamy jeszcze to. No właśnie, nie pokazał do końca. Fajnie tłumaczył, ale czy to jest przyklejane? Czy to w ogóle powinienem odklejać? Tak sobie zadajmy pytanie. Dobra, są tutaj, widzę, tu są jakieś... A, widzicie, tą płytę trzymają jakby takie... Tutaj jeszcze dziwne... kołki. Tego nie widziałem. Jak sobie to Microsoft wymyślił. No i tu mamy jeszcze jedną na śrubę. Także to jest ciekawe. Ale wiecie co mi się podoba? Że wszędzie standard. Dobra, ta jedna też ja mu jakoś tutaj wrzucę tak, żeby... A to są... Dobra, wiem, że tak o na pewno są te 3 śrubki. No i co, w zasadzie już nie powinno nic tej płyty trzymać, tak? Nic, klampa. Klamp jest po drugiej stronie. Tutaj. Patrzę się, czy nie ma żadnych śrubek. Mówię, nie chcę nic, kurde, tutaj uszkodzić. Jeszcze się przyjrzę, czy tutaj nie ma żadnej śrubki od góry. Ale nie widzę. Gdzieś mam taki delikatny problem, żeby to wyciągnąć. Jak tutaj łapię. Co mi gdzieś tutaj trzyma? Tu mi trzyma gdzieś po środku. Pewnie się na 100%. No nie mam żadnych śrubek. No już mogę powiedzieć, na bank od tej strony nie ma żadnej śrubki, także płyta powinna jakoś sobie wyjść. No i właśnie, to są takie momenty, w których trzeba uważać. Serio wam mówię, no tutaj nie widzę żadnych śrubek. Dobra, wspomogę się jeszcze jakimś innym filmikiem, może będzie pokazane, jak to wyciągnąć. Chociaż zastanawiam się, ale to już powinno normalnie, słuchajcie, wyjść pod kątem, tak? No gdzieś coś trzymają. Powoli. Nie śpiesz się, pomyśl. Okaże się, że po prostu musiałem to mocniej, albo ją jakoś tak tutaj, nie będę jej naciskał. To jest, wyszła sama. Kurwa. Grawitacja zrobiła swoje. Słuchajcie, wyszła sama. Mówiłem, od spodu może już być ciekawie. O kurde, zaraz wam coś pokażę. Dobra, ja ją położę sobie na blacie. Patrzcie.
I jaki tu jest syf. Tu kurde jakby takie, no nie wiem, coś dziwnego się wydarzyło. Takie mokre jakby coś było. Także może było jakieś zalanie od spodu. No i teraz najważniejsza kwestia. Słuchajcie, patrzymy sobie. Płyta. Płyta jest ok. Dobra, na pewno nie była, słuchajcie, nigdzie grzana. Chyba że ktoś ją tak genialnie wyczyścił. Ale nie widzę. Nie, płyta nie była na pewno grzana. Także mamy ten plus. Słuchajcie, druga strona. Jeżeli chodzi o drugą stronę, już widzę, już widzę, już widzę, już widzę, już widzę. No i faktycznie. Ja ich zauważyłem gołym okiem i jednego kondensatora, który prawdopodobnie będzie do wymiany. No widać, że już go korozja wzięła. I to od tej strony, widzicie jak na tych tutaj obrzeżach jest takie brudne, nie? Tu gdzie jest ta taka ścieżka gruba co idzie. No i zobaczcie, pierwsze co mi się tak rzuciło jak sobie właśnie oglądałem. I widzicie tego kądziora? Jak on wygląda? Jedna tutaj srebrna błyszczy się, a druga już widać, że właściwie to nie wiadomo czy on jest od przepięcia, czy od tego podlania tutaj. Na szczęście to jest tak, że jeżeli tutaj po krawędzi jakoś coś się podlało, mogło tak być, no słuchajcie, małe dziecko, no nie wiem jakie są sytuacje, no coś się wylało, przewróciło, podlało i poszło spięcie na tym kondensatorze. Tu widać, że on jest kurde. Coś jest z nim nie tak. A to już będzie może, słuchajcie, na drugą część filmiku. Ogólnie o tyle jestem zadowolony, że płyta nie była grzebana, to na pewno. Czy była gdzieś w serwisie, nie wiem. Na pewno była otwierana, może ktoś sprawdzał, co się stało. Więc moja diagnoza laika jest taka. Była sobie konsola, stała sobie gdzieś tam, grali. Kurde, coś się wylało, podlało płytę. Poszło tutaj, kurde, zwarcie na kondensatora. Nie wiem, czy go upaliło, czy nie. To jest kondensator, słuchajcie, C1V2. C1V2. No i super by było, jakby jakieś informacje, jakby były, jakie ten kondensator ma właściwości. Tu bym też prosił o wasze wsparcie, bo wiem, że wasza wiedza jest nieogarnięta, niezliczona. Słuchajcie, jeszcze tego bym wiatraka ściągnął, ale to na razie nie będę ruszał. Sobie tą płytę gdzieś położę z boku. Teraz tak o, zastanówmy się, co byśmy sobie tutaj posprawdzali na tej płycie, nie? Nie wiem, jakieś MOSFETy, gdzieś jak są te sekcje zasilania, bo prawdopodobnie no tu mam jakąś dużą ceweczkę. Tutaj jakiś MOSFECik, jeden, drugi. Układ, który pewnie zarządza tymi MOSFETami. Tu mamy też jeden, drugi MOSFET. Tutaj też mamy, słuchajcie, MOSFETA koło jakiegoś układu. Nie wiem, czy to jakaś pamięć, czy co to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Albo też może jakiś większy MOSFET. No, chyba jakiś większy. Tutaj ta ceweczka. Powiem wam, że jestem zielony, jeżeli chodzi o płytę Xboxa. Zastanawiam się, gdzie ona ma tutaj tą pamięć, do której wgrywa się ten firmware. To nie, to chyba nie to. Tu mostek chyba jest zarządzający. Wiadomo, pamięci. Ja pierdolę, ile jest. Popatrzcie się, jak macie karty graficzne, to zobaczcie ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 15, 16 tych. Także na pewno płyta będzie do umycia. To jest po pierwsze. Patrzę się kondensatory, czy nie są gdzieś coś. Tu jest co? USB. Tu jest kondensator prawdopodobnie filtrujący. 10V, 220 mikrofaradów. Tak, na wyjściu na USB-ku. Czy jakaś jest dioda zabezpieczająca? Słuchajcie, nie ma żadnej diody zabezpieczającej tutaj tego USB-ka, chociaż tutaj jest na tych ścieżkach jest jakiś układ. Może on też zabezpiecza w jakiś sposób przed przepięciem. Słuchajcie, mamy nawet slot na baterię CMOS. Zobaczcie, tutaj jest możliwość lutowania tego gniazda takiego, nie? Ciekawe co by było, jakby lutować tutaj CMOS-a i po prostu wpiąć baterię. Trzeba było sprawdzić, gdzie idą te... A nawet są przelotki. Słuchajcie, idzie tutaj do tego. Wiecie co? Tu nawet może... No nie wiem, tak się zastanawiam. Takie głupie jest pytanie. Co by się stało, jakbym lutował w tą płytę, kurde, taką bateryjkę, jak jest w tych płytach komputerowych, nie? Bo jest możliwość ewidentnie tutaj wlutowania. Dlaczego nie ma? Jak tutaj podtrzymywana jest ta pamięć? Pewnie w tej pamięci w tym flashu, ale tego flasha nie mogę znaleźć. Tutaj mam diodę jakąś, też podejrzaną. Coś mi ta dioda tak dziwnie wygląda, widzicie? Albo po prostu, no nie wiem, to trzeba... Dobra, to już będzie druga część, słuchajcie, na mikroskop. O, zrobimy w ten sposób. Drugą część zrobimy sobie pod mikroskopem, taki tytuł. Przemyjemy tą płytę, wrzucimy ją pod mikroskop, pokażę wam tego kądziorka. No tutaj coś się podlało. Tutaj na tych obrzeżach trzeba będzie tą płytę przejrzeć, bo widać, że coś jakby ona gdzieś wpływała w jakimś płynie. Czyli teoretycznie ta płyta może będzie do uratowania. Dobra, druga część będzie, słuchajcie, z mikroskopu. Tak, wejdziemy sobie, obejrzymy sobie wszystkie te tutaj elemenciki. Spróbujemy ją pomierzyć w jakiś sposób. Ja się postaram też doszkolić, gdzie tutaj co sprawdzać. I też bym prosił o waszą pomoc. Powiedzcie mi, gdzie ja mam tutaj, kurde, co sprawdzać. No cewki, tak? Teraz nie będę pokazywał. Mówię, to będzie tylko taka pierwsza część z rozbiórki. Na pewno sobie cewki mierniczkiem. To będzie pierwsza rzecz. Przedzwonimy. Zobaczymy, jakie są tutaj rezystancje. Sprawdzimy sobie też MOSFETy, które są no tutaj dosyć kluczowe, bo może być tak, że jakiś MOSFET będzie zwarty i wtedy nam na linii jakiejś 12V i wtedy nam konsola nie wstanie. No i co tak naprawdę tutaj jeszcze można posprawdzać? No tą linię 12V, czy ona nie jest zwarta? Dobra, to będzie w następnej, no nie wiem ile tych części będzie. Jedna, druga, trzecia. Druga na pewno będzie spod mikroskopu. Nie no, dobra, ok, zrobimy tak, dwie części. Druga będzie już, tak jak mówię, spod mikroskopu. Przemierzymy sobie tutaj różne rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale pierwsze rokowanie po wyjęciu tego wszystkiego jest pozytywne. Że ta płyta, kurde, przy odrobinie myślenia, użycia mózgu może wstać. Tylko szkoda, że nie mam zasilacza. Kurde, nie ma nikt zwracałego zasilacza do takiej konsoli wypożyczyć na tydzień. Dobra, słuchajcie, kończę filmik. Jestem mega podjarany. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy ta płyta ma szansę wstać po tym, co zobaczyliście? Bo tu mi się wydaje, że tu było podlanie, że konsola stała, faktycznie coś gdzieś się wylało i ten kondensator zresztą tam widać, nie? A zrobimy coś takiego. Przed myciem właśnie wrzucimy ją pod mikroskop, żeby zobaczyć sobie wtedy faktycznie,
jak te miejsca wyglądają fizycznie, nie? Dobra, kończę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Kurde, 55 minut. Piszcie w komentarzu, jakie kroki podejmować następne, co robić i ogólnie może coś z tego uda się wymodlić. Pozdro, trzymajcie się.